Po prawie miesiącu spędzonym w Albanii ruszyliśmy naszym busem do kolejnego bałkańskiego państwa – Czarnogóry. W tym odcinku odwiedzimy najpiękniejsze górskie jeziora, przejedziemy trasy widokowe i słynną czarnogórską autostradę donikąd. Zwiedzimy średniowieczne miasteczka, zjemy najsmaczniejszy deser w Czarnogórze. Jezu, chcę coś codziennego. I przenocujemy pod opuszczonym hotelem, który miał być najbardziej luksusowym miejscem w byłej Jugosławii. Wjechaliśmy właśnie do Czarnogóry i jak tutaj czysto, jak tu europejsko, jak tu równo, przystrzyżone trawniki, nie ma śmieci porozrzucanych. Podejrzewam, że to przez olbrzymi kontrast po Albanii, w której spędziliśmy ostatnie kilka tygodni, ale wrażenie jest takie, że zupełnie inny kraj i zawsze jak wjeżdżamy do nowego kraju, to sobie odpalamy jakieś takie rozmówki na YouTubie, żeby się nauczyć kilku podstawowych zwrotów. No i tak jak albański był totalnie innym językiem, do niczego niepodobnym, się uczyliśmy od zera, no to tutaj wszystko brzmi po słowiańsku, prawie jak po polsku. Dzień dobry to Dobro jutro. do widzenia to Do widzenia. a dziękuję. Hvala vam. O co tu chodzi? Cmentarzysko autobusów jakieś trafiliśmy. Wypatrzyłem na Google Mapsie jakieś jeziorko i było widać, że da się tam chyba dojechać samochodem. I tak trochę w ciemno pojechaliśmy. Jedziemy przez taką piękną drogę. Asfaltowa droga, ale spotkaliśmy dwa auta przez ostatnie 10 km. Ciągnie się przez takie piękne, skaliste góry. Coś pięknego. Jak się uda dojechać do tego jeziora, no to myślę, że będzie cudowne miejsce. Na końcu trasy prowadzącej przez Płaskowyż Lukowica dotarliśmy do ukrytego w górach jeziora Kapetanowo. No ja nie mogę, co to jest za miejsce? Patrzcie, gdzie stanęliśmy busem. Po prostu nad jakimś górskim, polodowcowym jeziorem. Tutaj się kończy droga, ale asfaltowa droga tam się skończyła. 50 metrów wcześniej, może ze 100. Coś pięknego. Wow. I chłodniej trochę, bo już było 38 stopni, jak wjeżdżaliśmy do Czarnogóry, a tutaj jest raptem 27. Jezioro leży na wysokości 1678 metrów nad poziomem morza i otaczają je domy pasterzy hodujących krowy i owce. Asfalt został tu doprowadzony dopiero rok temu, a ruch samochodowy jest praktycznie zerowy. To wprost wymarzona trasa na rower. Za nami przez pół dnia widzieliśmy tu 3 samochody, a działają 2 restauracje, otwarte od 8 do 21 i jedzenie przepyszne. To się nazywa pita, ale trochę jak opórek. Bardzo fajne takie ciasto, trochę jak francuskie, z serem w środku. Pyszny chlebek, półmisek z mięsami. Z białkiem. Bo mięso i ser. Mamo. Kwaśne mleko. Generalnie białeczko, węglowodany i błonnik. Wszystko jest co trzeba. To jest jeszcze puta. No to już. Kończymy. Wrzucamy tylko na żołądek, jedziemy. Z Płaskowyżu można wyjechać 2 drogami. Asfaltową na południowy zachód albo kamienisto-szutrową na północ. Trudniejsza droga oznaczała dla nas oszczędność kilku godzin, więc postanowiliśmy zaryzykować. Polecamy ją tylko samochodom z wysokim zawieszeniem i 4x4. Jak wjeżdżaliśmy do Czarnogóry, to pochwaliłem, że nie ma tu śmieci, że jakoś tak czyściej niż w Albanii. A teraz jedziemy po takich przepięknych górach. I zobaczcie. Strumyk górski płynie, krystalicznie czysty. I ktoś postanowił tu przyjechać całą wywrotką i wypieprzyć tyle śmieci. Nie wiem, mam nadzieję, że to po prostu był wypadek tutaj śmieciarki, która jechała i wpadła w przepaść. Ale szok.
Co trzeba mieć w głowie, żeby tak zrobić? Nie wiem. Czemu nikt nam nigdy nie powiedział, że Czarnogóra jest taka piękna? Dotarliśmy właśnie do Parku Narodowego Durmidor i to jest tak pięknie, nawet to, że jest bardzo zła widoczność dzisiaj, bo jest jakaś taka mgiełka i wszystko jak przez mleko. Nawet to nie psuje tego wrażenia. No po prostu wow. A to jest w ogóle jezioro Czarne, które pomimo tego, że to jest Park Narodowy, no to można w nim pływać. Także sporo ludzi widzieliśmy tutaj z ręcznikami, ze strojami i dookoła tego jeziora biegnie jakaś fajna trasa, więc zaraz się przejdziemy. A tu ławeczki na podziwianie zachodu słońca. Nigdy chyba już nie wrócimy do Polski. Park Narodowy Durmidor bardzo przypomina nasze Tatry. Najwyższe szczyty mają 2500 metrów. Spotkacie tu skaliste szczyty, sosnowe lasy, hale i jeziora. Ten Park Narodowy Durmidor zrobił coś bardzo ciekawego. Przy jednym z głównych wejść jest zrobiony taki boczny parking tylko dla kamperów, na którym można nocować za symboliczną opłatą 3 euro za kampera. Są parcele większe niż na niejednym kempingu takim standardowym. Nie ma tu żadnych udogodnień, poza tym, że jest śmietnik i miejsce na ognisko, więc to już w sumie sporo. Także jest to głównie kemping dla takich kamperów samowystarczalnych, no ale rewelacja. Możecie zatrzymać się tu i dosłownie w 5 minut dochodzicie do głównego szlaku na Czarne Jezioro. Także rewelacja. W Polsce odwiedziliśmy wszystkie parki narodowe i w żadnym czegoś takiego nie spotkaliśmy, także może jest to jakiś wzór. A może nie o wszystkim wiem, może już gdzieś powstały takie miejsca, jak znacie, to napiszcie. Przez ten Park Narodowy biegnie droga. Zwykła taka droga asfaltowa, widokowa, przepiękna. Teraz wjechaliśmy na przełęcz na wysokości 2000 metrów, więc mega wysoko. I w drugą stronę, aż w stronę Bośni ta droga jeszcze prowadzi, więc można naprawdę kawał przejechać sobie z pięknymi widokami. I w kilku miejscach są kempingi. Trasa P14 to najwyżej położona trasa samochodowa w Czarnogórze. Droga ma 50 km, a w najwyższym punkcie wjeżdża na prawie 2000 metrów. Pochwaliłem poprzedni Park Narodowy, to tu trochę pozrzędzę, bo przyjechaliśmy do Parku Narodowego Biogradzka Góra i tak jak w tym poprzednim kemping kosztował 3 euro, to tutaj kosztował 20 euro i się spodziewaliśmy nie wiadomo czego i pani taka trochę niezbyt ogarnięta w recepcji nam mówi, że no tutaj wyjedziecie w lewo, w prawo 100 metrów, więc zaczęliśmy jechać. Tak jak pokazała, aż spytałem, wyszedłem, żeby mi pokazała, czy tam, w tą drogę? No tak, w tamtą. I jak tylko wjechaliśmy, to jakiś gość nas zaczął gonić z parku. Gdzie my jedziemy? Tam się nie jedzie. No i okazało się, że tego kempingu tak jakby tutaj nie ma, że ten parking po prostu tutaj przy wjeździe, przy recepcji, to już jest kemping, więc tak jak widzicie tu między drzewami na takim bardzo nierównym terenie po prostu parkują samochody między sobą. Przy turystach, którzy tu przechodzą na główny punkt widokowy. Jest jedna bardzo brudna łazienka w tej cenie. Nie ma prądu, nie ma nic więcej. Generalnie żadnej mapki, żadnych instrukcji. Takie typowo państwowa instytucja. I macie sobie wjeżdżać gdzieś. Jak znajdziecie jakiś teren taki, to zaparkujcie. Nieważne, że to Park Narodowy, co nie wjeżdżajcie po prostu w las. Także tu jest jakieś takie muzeum, centrum informacyjne. Tu mi gość pokazał, żebym pod tym murem po prostu stawał. Ja się tu chociaż trochę dalej przesunąłem. Tylko że też nie bardzo jest gdzie wjechać, bo bardzo wąsko, stromo, kamieniście. Także no rozumiem, gdyby to kosztowało 3 euro, to jeszcze spoko, ale jak to kosztuje 100 zł, no to słabiutko. Ale za to jeziorko się wydaje bardzo ładne. Ej, przed wyjazdem kupowaliśmy mugę na komary. Gdzie ona jest? Jest strasznie dużo, strasznie dużo. Wow, jest milion komarów. Nie wiem, czy nie pojedziemy stąd gdzieś. Dookoła jeziora da się przejść, ale jest ścieżka 3,5 km. Także nie wiem, czy Gajer da radę. Zobaczymy.
Mamy najdziwniej przedziurawioną oponę, jaką w życiu widziałem. Jak z Gają coś tu robiliśmy przy aucie, to tak słyszę, że coś syczy. I teraz już nawet widać trochę kapcia, ale zobaczcie. Tutaj z boku, patrz Gaja, poświeć mi tam. Świeć na to. Tutaj, gdzie jest ta dziurka? O, tu. Gaja palcem zatyka. No i puść teraz palca. Taka maleńka dziurka. Jak normalnie po, nie wiem, po szpilce wbitej od boku. I powolutku schodzi powietrze. To napompujmy. No na pompowanie nic nie da, bo to w końcu może pęknąć. Trzeba zmienić oponę całą, całe koło. No i mamy z tyłu, wozimy normalną, pełną oponę, całe koło z felgą, ale strasznie ciężko było to odkręcić, więc godzina zabawy w lesie po ciemku i wymieniona. Ja myślałem, że nie będzie dzisiaj nic na śniadanie, bo nie mieliśmy świeżego chleba ani niczego. A tu proszę, z wczorajszego chlebka i pomidorów. I pewnie jeszcze wielu różnych składników tajemniczych. Nie masz pojęcia, co to jest? Nie mam pojęcia. Tak. Bruschetta. Nie wiem, czy to tak się mówi, czy się inaczej mówi. Bruschetta. Tak wygląda nasz kemping, czyli parking, gdzie po prostu przyjeżdża pełno wycieczek. O 7 rano zaczęli tutaj robić jakieś remonty. Wjechały ciężarówki, zaczęły wiercić, hałasować. Strasznie głośno było. I generalnie ten park narodowy takie 4/10. Jeżeli byście byli w okolicy i bardzo potrzebowali natury, no to super, można się zatrzymać. Ale żeby tak jak my jechać tu specjalnie 2 godziny i teraz 2 godziny wracać, no to trochę szkoda zachodu. Lepiej jechać w Bieszczady. Jeden człowiek. Zwijamy się, jedziemy na czarnogórskie wybrzeże. Jedziemy teraz jedyną autostradą w Czarnogórze, bo Czarnogóra ma w sumie 40 km autostrady tylko. Autostrada powstała 2 lata temu i była tak dużym szokiem dla bardzo wielu czarnogórców, którzy nigdy nie jeździli autostradą, że zaczęły się tu dziać przedziwne rzeczy. Po pierwsze, bardzo dużo samochodów ulegało po prostu awarii, bo oni po raz pierwszy wyjeżdżali na drogę, gdzie byli w stanie się rozpędzić i dociskali gaz do dechy, te stare Golfy zaczynały się grzać, palić. Wielokrotnie na przykład w tunelach ludzie zatrzymywali się, żeby zapalić papierosa albo się po prostu odsikać na ścianę i powodowało to wypadki. A największym hitem był gość, który wiózł na dachu swojego samochodu tapczan. Podczas przejażdżki tą autostradą zatrzymał się na poboczu, rozłożył ten tapczan i po prostu wziął sobie drzemkę. Autostrada kosztowała ponad $1 miliard, co czyni ją najdroższą drogą świata. A Czarnogóra ma problem ze spłaceniem pożyczki od Chińczyków i grozi jej bankructwo. Trasa obecnie urywa się w górach, dlatego jest nazywana autostradą donikąd. Także ciekawe rzeczy tu się dzieją, ale autostrada, trzeba przyznać, piękna. I pusta, o dziwo. Jeszcze za nią nie płaciliśmy, na razie wziąłem bilet, więc może jest bardzo droga i my tego jeszcze nie wiemy. I z tego to wynika. No ale miła odmiana po tych krętych drogach, którymi się jedzie bardzo długo. Bo Czarnogóra nie jest dużym krajem, ale jednak te odległości, jak mamy do przejechania 100 km, no to ja wiem, że to zajdzie nam 2-3 godziny. Dotarliśmy do wybrzeża i mieliśmy zaraz ruszyć na zwiedzanie miasteczka, starego baru, ale jest tak gorące, 40 stopni w cieniu, w słońcu to już w ogóle rzeźnie jakaś patelnia, że nie mamy na nic siły. Przed chwilą się zatrzymaliśmy nad jakąś plażą, żeby wskoczyć do morza i się trochę pochłodzić i było fajnie, ale wystarczyło na 10 minut. A teraz po prostu zatrzymaliśmy się na parkingu, leżymy i czekamy, aż się trochę ochłodzi i dopiero pójdziemy zwiedzać. Także czerwiec w Czarnogórze, a już tak gorąco. Nie wyobrażam sobie, jak to jest lipiec, sierpień. W starym barze znajdują się ruiny średniowiecznego miasta. Twierdza ucierpiała w wojnach i podczas trzęsień ziemi, ale i tak spacer krętymi uliczkami robi duże wrażenie. Pan się trochę dziwił, że Kubitasa zamówiła turecką. Facet mrożony ice coffee. Nie musisz zdradzać. Moje mrożone słodkie było poza kadrem. O, ta baklawa. To się nazywa lokum. Jakiś lokalny specjał.
Lubię, co? Jezu, chcę coś codziennie. Mamy właśnie ruiny tutaj starego miasta wewnątrz zamku. I taki protip dla ludzi podróżujących z dzieckiem. Jak chcecie, żeby dziecko miało fan i żeby zwiedzało, to zasugerujcie, żeby szukało strzałek wskazujących kierunek zwiedzania. Tam, widzisz kolejna strzałka, Sniper pokazuje tam. Gaja, mało, że chętnie chodzi, to nas wyprzedziła i biegnie, szuka tych strzałek. Dzisiaj nocujemy na dziko nad morzem, ale na terenie opuszczonego hotelu, który 20 lat temu został porzucony podczas budowy. Zostały jeszcze żurawie, jakieś maszyny. Dzisiaj jest po prostu taką popularną miejscówką plażową, dziką. Wygląda surrealistycznie. Próbowaliśmy się dowiedzieć, dlaczego tak duża inwestycja została porzucona. Jedna z wersji mówi o bankructwie inwestora, inna o wstrzymaniu inwestycji przez rząd z powodów formalnych, a jeszcze inna o problemach z rosyjską mafią, która miała udziały w hotelu. Niezależnie od powodów, zmarnowano tu olbrzymie ilości pieniędzy i betonu. A przy tym hotelu, który jest tam, wydłubano, wykopano w górze taki tunel, który prowadzi na drugą stronę do miasteczka, w którym są już normalnie funkcjonujące domy, hotele i tak dalej. Tak, i ludzie z tej plaży tam szli. Dobra, możemy przejść kawałek, no. W tym chłodku. Ja na cyrkę. Szukaj jakichś śladów. Czyje ślady szukasz? Pod pola. Ale ciężka noc. W nocy było dalej strasznie gorąco. I niezależnie czy u góry, czy na dole, to grzało niemiłosiernie. Do tego głośno tutaj, od tego morza. W środku to mieliśmy po 30 kilka stopni. Kaja mówi, że się wyspała bez problemu, ale my chyba jesteśmy za starzy na takie temperatury. Także upał w dzień, upał w nocy. Ciężko. Przydałaby się klima w busie. Jesteśmy w Budwie, na Starym Mieście. Jedna z najładniejszych starówek ponoć. Ale jest tak gorąco, jest za 40 stopni, że przy każdym możliwym kranie, źródełku musimy się schładzać. No i jakoś można iść. Ja w ogóle zalecam wszystkim osobom przeciwnym migracjom klimatycznym, aby sobie przyjechali do takiego gorącego miejsca pod namiot, bo to zwykle chodzi o ludzi mieszkających w bardzo prostych warunkach takich namiotowych. Super doświadczenie. No, naprawdę, można zmienić perspektywę. Jadąc dalej na północ, nie mogliśmy pominąć Kotoru, czyli jednego z najładniejszych miast w Czarnogórze. W Kotorze spotkacie bardzo dużo kotów i bardzo dużo pamiątek z kocimi motywami, a to wszystko nie dlatego, że kot i Kotor brzmią podobnie, tylko dlatego, że zgodnie z legendą w średniowieczu koty, których tutaj było bardzo dużo, bo 2 razy więcej niż ludzi, uratowały mieszkańców przed dżumą, bo zjadały myszy i szczury, które tą dżumę przenosiły i dlatego koty są tutaj tak dobrze traktowane, trochę jak w Stambule, że często na wejściach do jakichś sklepów sobie leżą, że są dokarmiane. I jest ich po prostu bardzo dużo i się przyjęło, że są symbolem miasta. Upały w Czarnogórze tak nas umęczyły, że wróciliśmy szybciej niż planowaliśmy, bo spędziliśmy tam niecałe 2 tygodnie. I już jesteśmy w Polsce, więc pora na małe podsumowanie, a po podsumowaniu
Jeszcze jeden ważny temat. Chciałem zapytać Was o Wasze zdanie a propos przyszłości tego kanału i a propos naszych planów takich YouTube'owych, bo myślimy nad tym, żeby podzielić się z Wami taką jeszcze jedną częścią naszego życia, która się teraz będzie zaczynała, która będzie się wiązała z... Tak. Tu jest przedpokój. Odpada. No już odpada, pięknie. Domem w górach i chcieliśmy zapytać, czy chcielibyście tego typu film oglądać, ale o tym na koniec tego odcinka. Najpierw podsumowanie dotyczące Czarnogóry. Zaczynając od bezpieczeństwa i od takiego ogólnego wrażenia, to nie wiem, czy to kwestia tego, że do Czarnogóry przyjechaliśmy kilka tygodni po Albanii, ale mieliśmy takie wrażenie od razu, że ta Czarnogóra jest niesamowicie czysta, że jest niesamowicie bezpieczna, niesamowicie cywilizowana. Pomimo tego, że nie czuliśmy się w Albanii jakoś szczególnie niebezpiecznie, czuliśmy się tam bardzo dobrze, ale w Czarnogórze po przekroczeniu tej granicy widać taki porządek, nie widać tych śmieci i pod tym względem robi to takie super wrażenie pozytywne i takie bardzo europejskie, bardzo cywilizowane. Trochę miałem takie wrażenie, że Albania wygląda gorzej niż Polska w latach 80., 90., natomiast Czarnogóra to są takie bardzo niewiele różniące się od Polski Bałkany, które wiadomo, mają dalej swoją kulturę i tak dalej, ale to też przez to, że to kraj słowiański, no to po prostu inaczej się to wszystko odbiera. Generalnie Czarnogóra to niewielki kraj, to też bardzo taki dziki i bardzo mocno zalesiony kraj, jeden z najbardziej zalesionych w całej Europie i tą dzikość też bardzo czuć, bo jest bardzo dużo miejsc, w których można na dzikość zatrzymywać kamperem czy rozłożyć namiot, nikt nie robi z tego powodu problemu. Naprawdę przepiękne góry, których się nie spodziewałem, przepiękne jeziora, nad którymi można było sobie kamperem stanąć. Nad morzem jest dużo bardziej turystycznie, ale wciąż warto tam pojechać, bo te miasteczka też są niesamowite. No i też udawało nam się znaleźć jakieś fajne miejsca do nocowania gdzieś na samej plaży, przy morzu, tak jak chociażby pod tym opuszczonym hotelem. Jeżeli chodzi o ceny, no to może nie trafialiśmy w jakieś takie wyjątkowo tanie miejsca, ale generalnie były ceny bardzo podobne jak w Polsce. No nie jest tam jakoś super tanio, na pewno taniej niż jak się pojedzie do Chorwacji, do Włoch i tak dalej, ale wciąż są to ceny takie mocno podobne do Polski. No dobrze, a teraz temat przyszłości kanału. Oczywiście kanał w takim stylu, w jakim jest, dalej będzie funkcjonował, dalej będziemy robić filmy podróżnicze. Planujemy między innymi w przyszłym roku wrócić do Stanów i pojechać do Meksyku, kontynuować podróż przez 3 Ameryki, ale niedługo przeprowadzamy się w polskie góry, na wieś. Po 7 latach prawie skończyliśmy budowę naszego domu, ale jest to na takim etapie, że już jesteśmy potrzebni tam na miejscu i będziemy trochę na takim placu budowy mieszkać. I zaczęliśmy się zastanawiać, że być może to będzie dla Was też ciekawe, mi się przynajmniej wydaje, no bo z jednej strony my jesteśmy mieszczuchami, którzy nigdy nie mieszkali na wsi, przeprowadzają się w góry na taką bardzo z dala od cywilizacji wieś i będą próbowali takiego wiejskiego życia i na pewno spowoduje to dużo różnych ciekawych sytuacji. Poza tym też już po tych latach widzę, jak dużo tam rzeczy poszło nie tak, jak dużo jakichś takich historii, w które ciężko mi uwierzyć po prostu, że coś takiego się wydarzyło, jeżeli chodzi o podwykonawców, jakieś problemy związane z budową, to, że w ogóle budowaliśmy ten dom w większości zdalnie, mieszkając na przykład na Maderze przez tam pół roku i tak dalej. I właściwie mam 2 pytania do Was. Po pierwsze, czy taka tematyka takiego życia na wsi Was interesuje? A po drugie, czy czujecie, że to pasuje tak jakby do naszego kanału? No bo jest to bardzo ważna część naszego życia i chciałbym to robić na kanale Busem przez Świat, ale też się zastanawiam, czy to Was będzie interesować na tyle, że powinno być na tym kanale. Już niedługo zaczynam kręcić pierwszy odcinek, poczekam na Wasze komentarze i zobaczymy, czy to będzie odcinek tylko do szuflady, czy jednak pojawi się na tym kanale, a może na jakimś innym, nie wiem. Jeszcze nie przemyślałem tego do końca i mam dużo dylematów. W każdym razie na dzisiaj to już tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.